Szanowni Państwo, chciałem Was serdecznie powitać na moim krótkim wykładzie dotyczącym analizy ruchu oka. No niestety nie było nam dane spotkać się osobiście, dlatego prowadzę to takie krótkie wystąpienie z domu w towarzystwie mojego kota Buksa, który też serdecznie Państwa pozdrawia. Jeśli chodzi o analizę ruchu oka, to jest coś, czym się zajmuję od dosyć dawna, dlatego myślę, że mogę Wam coś ciekawego na ten temat powiedzieć. No przede wszystkim chciałbym powiedzieć Wam, o co chodzi w tej analizie ruchu oka, czyli co mierzymy, jak mierzymy, no i po co w ogóle mierzymy ruch oka. A więc zacznijmy od podstaw. No, plan wystąpienia mniej więcej wygląda tak, że będzie trochę teorii, ale bez obaw, nie będzie żadnych wzorów. Trochę powiem o tym, jak mierzyć, jak się mierzy ruch oka, no i przede wszystkim po co. No nie będzie, normalnie podczas takiej prezentacji zwykle są jakieś eksperymenty na słuchaczach, no siłą rzeczy dzisiaj nie będzie można tego zrobić, chociaż troszkę eksperymentów spróbujemy zrobić. Zacznijmy od podstaw, które mam nadzieję wszystkim są znane ze szkoły podstawowej. Oko zbudowane jest w ten sposób, że światło wpada przez rogówkę. O, kot Buks postanowił też do Państwa się uśmiechnąć, proszę bardzo. Wpada przez rogówkę, przez źrenicę, która jest otworem w samym oku, czyli w tym kuli, którą jest oko, i pada na siatkówkę. Tutaj można zobaczyć siatkówka i na siatkówce znajdują się pręciki, czopki, czyli jak trochę śmiesznie nazywają, prawda, czyli czujniki światła, i to są jedyne widoczne część z zewnątrz części mózgu człowieka. No i to światło, jak pada na pręciki i czopki, trafia do mózgu i mózg analizuje światło i na tej podstawie stwierdza, na co właściwie patrzy. Jeśli chodzi o siatkówkę, to oczywiście jest to najważniejsze miejsce. Buks nie drap. I co jest ważne z punktu widzenia ruchu oka, to jest to, że rozkład pręcików i czopków jest bardzo nierówny na powierzchni siatkówki. To znaczy jest takie miejsce, które widzimy tutaj zaznaczone strzałką, które nazywa się plamką żółtą, i ta plamka żółta to jest miejsce, gdzie jest duże zagęszczenie czopków. Więc tak naprawdę tylko jeśli światło pada na plamkę żółtą, to wtedy tylko widzimy, co właściwie przed nami jest. Tylko ten kawałek ekranu, czyli kawałek sceny, na którą patrzymy, widzimy dokładnie. Cała reszta jest taka niewyraźna, tylko zarysy widzimy. Dlatego jeśli patrzymy na jakiś obraz, to oczy nasze muszą być w ciągłym ruchu, żeby wszystkie ważne elementy tego obrazu zarejestrować. No, cała budowa układu okulomotorycznego jest dosyć rozbudowana, mamy kilka mięśni, mamy nerwy i to wszystko jest dokładnie sterowane. No, mówi się, że to jest najszybszy ruch, który wykonuje człowiek, właśnie ruch oka, i najdokładniejszy. Problem polega na tym, że tak naprawdę jak patrzymy na jakiś obraz, to wydaje nam się, że widzimy go w całości, no ale tak jak już powiedziałem przed chwilą, nie widzimy go w całości, widzimy tylko jedno miejsce tego obrazu, na którego światło pada akurat na naszą plamkę żółtą. No i dlatego cały czas nasze oko musi być w ruchu, żebyśmy cały obraz byli w stanie zarejestrować, i nasz mózg zwykle niezależnie od naszej woli decyduje, które następne miejsce do popatrzenia jest interesujące. Z naszego punktu widzenia wydaje nam się, że patrzymy na cały obraz. W rzeczywistości zawsze patrzymy tylko na mały wycinek. Możemy sobie zobaczyć taki bardzo prosty przykład. Mam nadzieję, że się go uda odtworzyć. O, zwróćcie uwagę, to jest zapis ruchu oka osoby, która ogląda strony Politechniki Śląskiej. No, dosyć stare strony już są, ale generalnie tak to wygląda. No i ten czerwony punkcik to jest punkcik, na który w danym momencie ta osoba patrzy. Więc widać, jak osoba czyta, no to patrzy się na tekst. Jak na przykład chce wybrać coś tam z menu, to popatrzy się na menu. No tutaj, prawda, widać, że tak to wygląda. To kółeczko tam cały czas się przesuwa. No i tylko na jednym jakby elemencie strony jesteśmy w danym momencie skupieni. No, widać z tego, że widzimy tylko to, na co bezpośrednio patrzymy,
Ale oczywiście to, co jest wokół nas, także widzimy i to widzenie nazywa się widzeniem peryferyjnym. Nie widzimy szczegółów tego, na co się patrzymy, na co się bezpośrednio nie patrzymy, ale jesteśmy w stanie zareagować na ruch i zmianę, ponieważ no, poza tą plamką żółtą mamy na siatkówce bardzo dużo pręcików i pręciki właśnie na zmiany są bardzo, bardzo czułe. Więc jak coś się zmienia z boku, jesteśmy w stanie na to zareagować. Natomiast nasz mózg stara się domyślić, co na tych peryferiach naszego widzenia się znajduje. I zróbmy sobie taki bardzo prosty eksperyment. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj taki czerwony krzyżyk. I prosiłbym Was teraz, żebyście patrzyli się na ten czerwony krzyżyk. W momencie, jak ja kliknę myszką, to obok tego krzyżyka, znaczy po prawej stronie pojawią się 3 literki. Jedna, druga i trzecia. I teraz bardzo ważne, żebyście cały czas patrzyli się na ten czerwony krzyżyk, a spróbowali odczytać, jaka literka to jest ta ostatnia z prawej, czyli najdalsza od punktu skupienia wzroku. Oczywiście nie patrzymy się na tą literkę, patrzymy się cały czas na krzyżyk. Więc uwaga, spróbujmy. No i mam nadzieję, że wszystkim udało się odczytać, że jest to literka Z. To oczywiście teraz zależy od tego, w jakiej odległości jesteście od monitora, jaki duży macie ten monitor. No niestety w warunkach takich nie jest to takie super idealne ćwiczenie, ale myślę, że powinno się Wam udać odczytać, nawet patrząc się na krzyżyk, że po prawej stronie jest literka Z. A spróbujmy zrobić jeszcze raz to samo doświadczenie. Dokładnie w tym samym miejscu pojawi się literka, ale tym razem ta literka będzie obudowana, że tak powiem, 2 innymi literkami. I chodzi o to, żeby odczytać, jaka jest ta literka w środku, ale znowu cały czas patrząc się na czerwony krzyżyk. No i przypuszczam, że teraz już nie było tak łatwo. I teraz co się stało? W poprzednim przypadku, pomimo że ta literka Z była na peryferiach, to nasz mózg potrafił na podstawie tych niewielu informacji, które uzyskał z pręcików, które gdzieś tam na peryferiach siatkówki się znalazły, domyślić się, że prawdopodobnie to jest litera Z. Wygląda to jak Z. Natomiast w momencie, gdy żeśmy tą literę K tym razem opakowali X-ami, to okazuje się, że no, tam jest za dużo szumu, pojawia się szum. Te litery X to jest szum i mózg nie jest w stanie już tego odczytać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie powinno Wam się udać tego odczytać. Także widać, że mózg nam bardzo stara się pomagać, na ile może, pomaga w odczytywaniu tych rzeczy, które mamy gdzieś tam na peryferiach, żebyśmy nie musieli tam specjalnie patrzeć. Więc wiele elementów obrazu, na które patrzymy, to tak naprawdę są elementy wymyślone przez nas mózg. Jeśli nie patrzymy na to bezpośrednio, to prawdopodobnie nasz mózg stara się tam coś dorobić. No ale oczywiście z tego powodu wiele jest iluzji optycznych, które no, oszukują, można powiedzieć, nasz mózg. No, spróbujmy sobie jakieś iluzje zobaczyć. Taka bardzo znana iluzja na przykład. Wydaje nam się, że te dwie kreseczki żółte są różnej długości, tak? Ponieważ znamy zasady perspektywy i jesteśmy przyzwyczajeni do zasad perspektywy, no, wydaje się, że to żółte musi być większe niż to góry, powiedzmy, kreseczka powinna być dłuższa niż ta na dole, a jak widać tak wcale nie jest, prawda? Inny przykład. Widzimy coś, czego nie ma. No, zwróćcie uwagę, jak spojrzymy na ten obraz, to wydaje nam się, że w środku jest taki biały trójkąt, prawda? Wydaje nam się, że go widzimy wyraźnie całkiem. Tymczasem tego trójkąta tam w ogóle nie ma. Mamy tylko jakieś inne kółeczka, które są z wyciętymi kawałkami, ale no, jakby mimo, że tego obiektu nie widać, to my domyślamy się, że on tam musi być, bo przecież coś musiało te kółka zasłaniać, prawda? Kolejny przykład, ten też myślę, że dosyć znany. Wydaje nam się, że te linie nie są do siebie równoległe, chociaż w rzeczywistości są, jak ktoś nie wierzy, może sobie zmierzyć linijką, a wynika to tylko z tego, że te dodatkowe linie malutkie są pod różnym kątem. Tutaj teraz ciekawy znowu będzie przykład, który pokazuje, że no, widzimy coś, czego nie ma. Jak będziemy się patrzeć w ten krzyżyk na środku, to po pewnym czasie zobaczymy, że wokół tego krzyżyka po kółku porusza się taki, no nie wiem, seledynowy, nie jestem specjalistą od kolorów, seledynowe kółko.
Jednak jak spojrzymy na same te kółeczka, to zobaczymy, że są tylko różowe kółeczka i po prostu co jakiś czas któryś znika. Żadne seledynowe kółko się nie pojawia. Ale jak popatrzymy się na krzyżyk, to znowu widzimy to seledynowe kółko, prawda? To jest taka iluzja, która wynika z kontrastu. Jeśli różowe znika z szarego tła, no to mózg sobie dorabia od razu teorię do tego, że prawdopodobnie pojawiło się coś, co jest jakby po drugiej stronie kontrastu. Prawda? Czyli to, no nie wiem, nazwijmy to seledynowe kółeczko. Kolejny przykład. Jak popatrzymy się, to wydaje nam się, że ta cała animacja, te paski trochę falują, prawda? Falują. W rzeczywistości one w ogóle nie falują. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że nasze oko nigdy nie jest całkowicie w bezruchu. Nawet jak się wpatrujemy w jakieś jedno miejsce, to nasze oko troszkę się porusza, a jak troszkę się porusza, troszkę drga, no to wtedy to, co jest dookoła, to peryferyjne, no też porusza się, można powiedzieć, po siatkówce i wydaje nam się, że jest ruch. Kolejny, bardzo ciekawy przykład. Spojrzycie na ten krzyżyk na środku i jak patrzycie na krzyżyk na środku, to po pewnym czasie twarze tych ludzi, którzy pojawiają się po lewej i prawej stronie, zamieniają się w takie, no, można powiedzieć, potworki. Tak? Patrzymy się na krzyżyk na środku, a po dwóch stronach widzimy jakieś takie potworne twarze zdeformowane, prawda? Powinniście być w stanie to zobaczyć. No, tymczasem jak to puszczę jeszcze raz, no to zwróćcie uwagę, to są twarze znanych aktorów. Myślę, że większość z tych aktorów nawet znacie. Ale jak patrzymy na środek, to te twarze są zdeformowane. Z czego to wynika? No tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nikt tego do końca nie wie. To przez przypadek jeden ze studentów tam podczas badań wykrył taki efekt. Przypuszczamy, że chodzi o to, że no jak po jednej stronie jest jakieś zdjęcie z małymi oczkami, a po drugiej z większymi oczami, to nasz mózg, nie widząc dokładnie, stara się domyślić, jak ta twarz może wyglądać. Jeśli ona ma większe oczy, no to jeszcze bardziej zwiększa te oczy. Podobnie włosy, czy tam usta, prawda? Dlatego po jednej stronie mamy twarz ogromnych ustach, a po drugiej z malutkimi. No, taki ciekawy efekt. No więc podsumowując, ruch oka jest bardzo ważny dla naszego postrzegania świata, na pewno, bo właściwie 90% informacji, które otrzymujemy ze świata, otrzymujemy właśnie przez wzrok. A jeśli wiemy też, w jaki sposób poruszamy oczami, czy ktoś porusza oczami, to możemy dowiedzieć się czegoś na temat jego na przykład stanu psychofizycznego, na temat jego wiedzy, wykształcenia, to też warunkuje sposób poruszania oczami. Cel działania, co chce zrobić, prawda? To jeszcze o tym dwa słowa później powiem. No i oczywiście jak mamy dane od większej populacji, to możemy coś powiedzieć na temat obrazu. O tym też za chwilę jeszcze coś powiem, bo przykłady tutaj zobaczymy. No dobrze, no to teraz powiedzmy sobie, jak już wiemy, że ten ruch oka jest ciekawym tematem, jak mierzyć ruch oka. No pierwsze badania, pierwsze takie podejście różne do mierzenia ruchu oka w XIX wieku się pojawiły. Pierwszy eye tracker został zbudowany w 1897 roku i to nie był jeszcze ten eye tracker, który tutaj widzicie na slajdzie. To był eye tracker, powiedzmy, trochę prostszy. I wyglądał on w ten sposób, że do oka po prostu przyklejono patyczek i jak oko się poruszało, to patyczek się poruszał. Jak patyczek się poruszał, to rysik kreślił wykres poruszania się ruchu oka. Tutaj przechodziła kartka i na tej kartce było malowane, w jaki sposób porusza się oko. No oczywiście nie jest to eye tracker, który chcielibyśmy używać, prawda? Tutaj przyklejanie czegoś do oka nie wydaje się zbyt zachęcające. Był to XIX wiek, więc pacjentów znieczulono holokainą i kokainą. Jak powiedział pan Huey, napisał w swoim artykule, nie odczuwali wtedy niewygody. No oczywiście w dzisiejszych czasach byłoby trudniej taki eksperyment zrobić. Kolejny jakby taki właściwie narzucający się pomysł, w jaki sposób przeprowadzić badanie ruchu oka, to jest po prostu umieszczenie czegoś wokół. Tak? Umieszczamy obiekt referencyjny i mierzymy położenie tego obiektu. To może być jakaś cewka na przykład, bo wtedy łatwo jest zmierzyć, gdzie ta cewka się znajduje za pomocą jakichś tam detektorów. No ale oczywiście to też nie specjalnie jest zachęcające. Kolejna metoda jest już o tyle lepsza, że nic do oka przynajmniej nie wkładamy, ani nie przyklejamy, ale wokół oka trzeba umieścić elektrody i mierzymy różnicę potencjałów wewnątrz gałki ocznej. No, troszkę wygodniej, ale jeszcze nie do końca wygodnie. To jest przykład takiego eye trackera, który rzeczywiście jest zupełnie bezkontaktowy. Okulary takie może niezbyt ładne ubieramy
I tutaj na tych okularach są pary emiterów i detektorów. Emitery puszczają promień światła w oko, a detektor bada, jak ten promień się odbił, czyli na ile wielkość odbicia, powiedzmy tak najprościej, czyli ilość odbitego światła. No i jak oko się rusza, to ta ilość odbitego światła się zmienia, no i dzięki temu wiemy mniej więcej, w którą stronę się dana osoba patrzy. To, nawiasem mówiąc, jest taki jeden z pierwszych właściwie eye trackerów, być może nawet pierwszy działający w tej technologii, wymyślony na naszej Politechnice przez profesora Obera. W tej chwili brat profesora Obera, no oni to razem wymyślili, profesor Jan Oberg w Poznaniu, też sprzedaje w dalszym ciągu eye trackery używające tej technologii. No, wyglądają trochę lepiej niż ten nasz laboratoryjny. Kolejna metoda to jest badanie odbić. To jest bardzo popularna metoda, czyli świecimy światłem w oko, no i badamy odbicia. Tych odbić według pana Purkinie jest 4, to się odbijać od soczewki, od przodu soczewki, tyłu soczewki i tak dalej. No i teraz jeśli wiemy, jaka jest wzajemna relacja pomiędzy tymi odbiciami, możemy coś powiedzieć na temat tego, na co się w danym momencie osoba patrzyła. No i tutaj jest taki przykład eye trackera, tak zwanego dual Purkinie, który mierzy dwa miejsca odbicia. No jak widać, nie jest on prosty, jest skomplikowany. Niewiele jest w dzisiejszych czasach działających takich eye trackerów. To jest jeden z takich działających na Uniwersytecie Lund w Szwecji. Pozwolono mi zrobić sobie tam zdjęcie, ale bardzo mnie pilnowali, żebym przypadkiem czegoś nie zepsuł, no bo to jest oczywiście, jak widać, skomplikowane urządzenie. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o badanie ruchu oka, to najpopularniejsze eye trackery, tak zwane, czyli okulografy, czyli urządzenia do pomiaru ruchu oka, to są tak zwane wideookulografy, które po prostu używają kamery. Czyli mamy kamerę, kamera filmuje oko i na podstawie obrazu oka stwierdzamy, na co się w danym momencie osoba patrzy. No, może to wyglądać tak, ale nie jest to znowu zachęcające urządzenie. Może to wyglądać tak. To są takie najdokładniejsze w dzisiejszych czasach eye trackery, które wymagają umieszczenia głowy badanego gdzieś tam jakiś na stałe zabudowany. No i tutaj jesteśmy w stanie dość dokładnie zmierzyć, na co się na monitorze badany patrzy. No ale to też znowu jest niewygodne, bardzo drogie, dlatego często stosuje się na przykład eye trackery montowane na głowie w postaci takich okularków z kamerą, tak jak widać tutaj na tych 2 przykładach, albo zwykłe remote tak zwane, które po prostu składają się z kamery. Ta kamera to jest kamera podczerwieni i wygląda to w ten sposób. Zwróćcie uwagę, tutaj jest pod monitorem eye tracker. Jeden eye tracker rejestruje obraz twarzy i na podstawie obrazu twarzy stwierdza, na które miejsce na ekranie się w danym momencie osoba patrzy. No, są prostsze, bardzo małe, zgrabne urządzenia, które działają. No, nawet w niektórych telefonach jest też eye tracking, prawda? Jak popatrzymy się na telefon Samsunga, to telefon się budzi, zauważa, że ktoś się na niego popatrzy. Można też użyć zwykłej kamery. Tutaj jest przykład pracy dyplomowej jednego z moich studentów. Zwróćcie uwagę, to jest obraz zwykłej kamery i na podstawie najprostszej analizy obrazu tutaj system stwierdza w danym momencie, czy osoba się patrzy na ekran, czy nie. To jest to zielone albo czerwone kółeczko. No i jak widać, też to działa. No nie jest to takie proste, oczywiście nie jest to takie dokładne, ale no jak widać działa. No dobrze, mamy ten ruch oka zarejestrowany, chcielibyśmy go zobaczyć, czyli zwizualizować. Można to zrobić na wykresie, ale oczywiście wygodniej jest to zrobić w postaci na przykład takiej ścieżki ruchu oka, czyli tutaj widzimy, że najpierw osoba się patrzyła tu, potem tu, potem tu. To jest taka bardzo charakterystyczna ścieżka, jeśli patrzymy na twarz. No, ta twarz może jest, no, powiedzmy sobie szczerze, mało ciekawa, zobaczmy jakąś fajniejszą twarz. I tutaj widać wyraźnie, że mamy skupienie oczu na naszych oczu, na oczach na tej twarzy i nos. To jest taki trójkąt charakterystyczny. Zawsze jak oglądamy twarz, zaczynamy od oczu, później patrzymy gdzieś tam między nosem a ustami i potem znowu wracamy na oczy. Tutaj mamy inny przykład. Widać, że podobnie. No tutaj jakieś były pojedyncze spojrzenia gdzieś tam na włosy, komuś się włosy spodobały, ale generalnie tak to wygląda. No dobrze, to jest ścieżka, ale możemy też, jeśli mamy badania od większej liczby ludzi,
możemy zastosować tak zwane heat map, czyli no, gorąca, mapy gorąca, czyli te ciemne czy zaznaczone tutaj obszary, to są obszary, na które ludzie patrzyli. Na te inne mniej patrzyli. Taki wykres możemy, taki obraz możemy też zobaczyć w postaci filmiku. Spróbujmy to zrobić. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj mamy zapis iluś osób, które patrzyły się na ten obraz, skumulowany razem, no widać, które miejsca na obrazach budziły największe zainteresowanie. No to oczywiście ma różne zastosowania w reklamie, choćby, o tym jeszcze za chwilę powiem. Tutaj akurat mieliśmy zdjęcia zwierzątek. Także w ten sposób to wygląda. Przejdźmy dalej. No to teraz przejdźmy wreszcie do zastosowań. Widzimy, w jaki sposób to wizualizować. Pytanie po co? No więc po pierwsze badamy, jak pracuje ludzki mózg. No, profesor Ober mówił zawsze, że każdy zakątek mózgu można zbadać za pomocą odpowiednio zaprojektowanego eksperymentu z użyciem eye trackera. Po drugie, możemy badać cechy ludzkie. Mówiłem już o tym. Możemy badać wykształcenie, możemy próbować budować wykrywacz kłamstw, który na podstawie ruchu oka stwierdzi, że osoba coś chyba kręci. Doświadczenie, czy ten obraz był już znany, czy nie był znany, to też można zobaczyć na podstawie ruchu oka. No, kolejne zastosowanie to badanie interfejsów użytkownika, czyli na co zwracają uwagę badani, no, na przykład reklamy. O tym parę przykładów jeszcze za chwilę podam. No i wreszcie oko jako wskaźnik do sterowania komputerem. Tutaj taki właściwie kanoniczny, można powiedzieć, eksperyment pana Jarbusa z 1967 roku. Pokazał osobom różnym taki obraz, nieoczekiwany gość, tak się ten obraz nazywa. No i teraz dał im różne zadania. Jak im dał różne zadania, czyli obejrzyj ten obraz, albo sprawdź, jak ubrane są osoby, albo sprawdź, jaki jest wiek tych osób, czy oceń, jaki jest wiek tych osób, to zwróćcie uwagę, te ścieżki ruchu oka oczywiście były różne, bo badani zwracali uwagę albo na to, albo na to. Więc na przykład badając ścieżkę ruchu oka możemy stwierdzić, co właściwie osoba obserwująca ten obraz chciała znaleźć, prawda, jakby pójść w drugą stronę. Jeśli chodzi o czytanie, czytanie to jest takie najpopularniejsze, można powiedzieć, zastosowanie eye trackingu. Zwróćcie uwagę, mamy 3 razy to samo zdanie i mamy zaznaczone fiksacje, czyli miejsca, w których osoba czytająca ten tekst zatrzymała wzrok. Jak myślicie, który z tych 3 to jest rzeczywiste badanie za pomocą eye trackera? No więc, jak być może niektórzy z Was się domyśleli, to ostatnie. Tutaj człowiek się zatrzymuje wzrokiem tylko na słowach i to zwróćcie uwagę, nawet nie na wszystkich słowach. Nawet nie na sylabach, czasem na całych słowach. Czyli jak czytamy, to tak naprawdę znowu mamy sytuację taką, że mózg się domyśla, co właściwie tam w tym tekście jest. I my nawet nie musimy literka po literce wszystkiego przeczytać. Nasz mózg jest w stanie się domyślić. A że się jest w stanie domyślić, to można zrobić takie proste doświadczenie. Przyjrzyjcie się temu tekstowi. No i teraz, cóż, kto z Was jest geniuszem? No myślę, że wszyscy jednak potrafili przeczytać ten tekst, który, no oczywiście literki są pomieszane, ale pierwsza literka i ostatnia literka każdego wyrazu są na właściwym miejscu. I jak widać, nie sprawia to dla nas problemu. Nasz mózg potrafi sobie to wszystko ładnie poukładać. No tu sposób czytania oczywiście można badać za pomocą eye trackera. Tutaj mamy też przykład takiego badania eye trackerem i można na przykład wykryć poziom wykształcenia badanego, prawda? Jeśli czyta jakiś tekst techniczny, no to ktoś, kto jest inżynierem, da sobie z tym radę łatwiej i przeskakuje szybciej, a ktoś, kto jest humanistą, będzie miał problemy i na odwrót, prawda? Można badać, które wyrazy budziły strach, wstręt, które były trudne, które były pomijane, no i tego typu rzeczy. Tu dużo ciekawych badań od wielu lat jest prowadzonych. Tutaj mamy taki przykład czytania w SPAC, tak, jak obrócimy ten tekst, więc zwróćcie uwagę, jak osoba badana czyta sobie tekst po prostu tak jak on prawidłowo, nie ma problemu, ale jeśli jest obrócony, no to widać, że na początku ma wielkie problemy, ten ruch jest taki dosyć, no skacze bardzo, ale potem już sobie daje radę. Czyli potrafimy się tego nauczyć, więc jak sobie dała radę, no to tak jak tutaj piszę, jeśli potrafisz to przeczytać, to jesteś
bardzo zdolny, jeśli chodzi o czytanie w SPAC, co jest zupełnie niepotrzebne do niczego. No, ale można się cieszyć, że się jest zdolny. Kolejna sprawa to badanie ekspertów i nowicjuszy, czyli jak wygląda obserwacja obrazu przez eksperta, przez nowicjusza. Tutaj mamy przykład akurat szachowy, tak? Ekspert rzuci okiem i już wie, jaka jest sytuacja na szachownicy, a nowicjusz ma oczywiście większe problemy. Można badać na przykład radiologów, jak oglądają zdjęcia, kierowców, na co patrzą, jak jadą, szachistów, tutaj mamy przykład, sportowców, do których oczywiście za chwilę wrócę. Tutaj jest przykład na przykład oceny zdjęcia rentgenowskiego, takie badania żeśmy z radiologami kiedyś robili. A tutaj taki ciekawszy może przykład, analiza ruchu oka narciarza zjeżdżającego slalomem. No, taki profesjonalny narciarz, który jeździ slalomem, powinien patrzeć kilka bramek do przodu, nawet 6 do przodu i przewidywać, jaki tor jazdy przyjąć, a nie tylko na najbliższą. No i tutaj mamy taki prosty filmik, który to powinien pokazywać. Tutaj z eye trackerem narciarz zjeżdża. No i taki zapis potem mamy z tego eye trackera. No to akurat nie jest jego zapis z eye trackera, szczerze mówiąc tylko mój, dlatego ten ruch oka nie jest zbyt profesjonalny, patrzę na pierwszą, a czasem na drugą tyczkę, ale generalnie o to tutaj chodzi. No i badania takie żeśmy robili z instruktorami, żeby zobaczyć, na ile zawodnicy patrzą tam, gdzie trzeba. Tutaj kolejne takie ciekawe badanie, jak płeć wpływa na ruch oka. To samo zdjęcie, to samą reklamę pokazano mężczyznom i kobietom i zarejestrowano ich heatmapy. No zwróćcie uwagę, wygląda to w ten sposób. No tutaj co można powiedzieć, tu jest heatmapa kobiet, tutaj mężczyzn. No można powiedzieć, że kobiety bardziej zwracają uwagę na te napisy, a mężczyźni jakoś tak mniej. No mamy drugi przykład, może ciekawszy trochę. To jest reklama butów i zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o mężczyzn, to oni w ogóle tych butów nie zauważyli. Ale ponieważ to są buty damskie, no to może można powiedzieć, że dla kobiet ta reklama działa. Natomiast oczywiście to są takie badania, które są bardzo ważne dla twórców reklam, tak, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób tworzyć reklamę, żeby ta reklama przemawiała, przekonywała i tak dalej. Tutaj kolejny przykład, tym razem z dzieciakiem, to jest reklama pieluch. Zwróćcie uwagę, w momencie, gdy mamy dzieciaka i napis, jakiś tam tekst, to ludzie przede wszystkim patrzą na dziecko, bo to dziecko się na nich patrzy. To jest taka bardzo klasyczna sprawa. Dziecko, jak ktoś na ekranie patrzy się na nas, to my też się na niego patrzymy. No oczywiście nie do końca o to chodzi twórcy reklamy, bo on chciałby, żeby ludzie przeczytali ten tekst, który mówi, że te pieluszki są takie wspaniałe. No więc zmieniono trochę tą reklamę. Zwróćcie uwagę, jeśli zmieniliśmy w ten sposób, że dziecko tym razem patrzy się na ten tekst, no to my jakby podążamy za wzrokiem dziecka i zaczynamy ten tekst czytać, prawda? I o to właśnie chodzi w reklamie. No to weźmy sobie następną reklamę. No cóż, mamy dwie reklamy. W jednej reklamie modelka patrzy się na ten produkt, a w drugim patrzy się na nas. Pytanie, która reklama jest lepsza? No, patrząc na to, co przed chwilą żeśmy powiedzieli, mogliśmy powiedzieć, że pewnie ta druga jest lepsza, znaczy ta pierwsza jest lepsza, ta górna, prawda? No bo przynajmniej ten badany, który patrzy na tą reklamę, zauważy, że ten produkt, jak ten produkt wygląda. No rzeczywiście, jak zrobimy takie badanie, no to wychodzi, że ten produkt jest tutaj obserwowany. Natomiast w rzeczywistości taka reklama jak na dole, w której modelka patrzy się na nas, bardziej przyciąga wzrok. My jak gdzieś na ścianie idąc zobaczymy taką reklamę, to na pewno bardziej to przyciągnie nasz wzrok niż taka reklama, w której ktoś się patrzy gdzieś w bok. Więc tak naprawdę najlepsza reklama byłaby taka, w której modelka patrzy się na nas, a w momencie, gdy my na nią spojrzymy, obraca wzrok na produkt. To jest idealna reklama, no i pewnie niedługo takie reklamy w okolicach naszych zobaczymy. Tak? W niektórych miejscach na Times Square w Nowym Jorku takie ruchome reklamy już są. O, przepraszam, przeskoczyłem, a tutaj teraz chciałem zrobić taki eksperyment. Powiedziałem, że nie będzie eksperymentów na słuchaczach, ale zrobimy taki eksperyment. Otóż chodzi o to, że teraz nie mam eye trackera, nie mogę Was podłączyć do eye trackera, poza tym nie jesteśmy online. Wobec tego eksperyment jest bardzo prosty. Pokażą się dwie potrawy i Wy zapamiętajcie sobie, na którą najpierw żeście spojrzeli. Uwaga.
Cyk. No i teraz jakbym was mógł zapytać, to bym zapytał, ile osób spojrzało na makaron, ile osób spojrzało na mięso. Jakby się okazało, że więcej osób na makaron, to bym powiedział, o, to więcej osób lubi makaron niż mięso. O, mogliśmy przypuszczać, że na przykład we Włoszech, jakbyśmy zrobili ten eksperyment, to więcej ludzi spojrzałoby w lewo, a nie wiem, w Bawarii więcej ludzi spojrzałoby w prawo. Bo przecież patrzymy najpierw na to, co jest dla nas bardziej interesujące, a więc być może smaczniejsze. No, czy to jest prawda? Spróbujmy zrobić następny eksperyment. Znowu pojawią się dwa zdjęcia i zapamiętajcie, na które najpierw żeście się popatrzyli. No i znowu, część pewnie się patrzyła w lewo, część w prawo i teraz pytanie, czy jeśli byśmy zrobili taką statystykę i wyszłoby, że więcej ludzi patrzyło się w lewo niż w prawo, to znaczy, że ta dziewczyna z lewej strony jest ładniejsza niż ta z prawej. No, mogłoby się tak wydawać. Ale zrobimy sobie następny eksperyment. Tym razem pojawią się 4 zdjęcia i powiedzcie mi, albo no, sami sobie ocencie, na które najpierw żeście spojrzeli. Uwaga. No tak, przypuszczam, że większość spojrzała jako pierwsze na tą najpiękniejszą dziewczynę, to znaczy, no, ona nie jest najpiękniejsza z całą pewnością, ale jest najbardziej, no, nazwijmy to interesująca, najbardziej oryginalna. No więc z tego wniosek, że te badania, które, no, na podstawie których stwierdzamy, o, ktoś popatrzył na tę potrawę, a nie na tą, to znaczy, że ją bardziej lubi, no, trzeba troszkę z takimi badaniami uważać, ponieważ to nie chodzi o to, że my patrzymy na to, co bardziej lubimy, tylko na to, co jest takie bardziej, no, oryginalne, być może na zagrożenie jakieś, no, to takie zęby wielkie to mogą jakieś zagrożenie powodować. Także o tym trzeba pamiętać w tych badaniach reklam. No, te badania usability, czy użytkowalności interfejsów, to są oczywiście badania, które się bardzo często za pomocą eye trackingu używa. Tutaj znowu taki ciekawy przykład. Mamy reklamę tam produktu antynikotynowego, no i tutaj no, reklama sama w sobie jest ciekawa, ale oczywiście, jak możecie się domyślić, ta plamka, która tutaj przechodzi, to jest to, na co się patrzyli badani w trakcie oglądania tej reklamy. No i widać, że tam no, patrzą się tam, gdzie trzeba na razie, za chwilę się pojawi nazwa produktu i teraz pytanie, czy oni rzeczywiście czytają, jedni czytają, drudzy nie. No, takie badania się robi, to są no, badania, które no, są no, praktyczne wykładki. No, kolejna rzecz, która się narzuca, zamiast myszki oko, czyli oko jako wskaźnik. Niestety to nie jest takie proste, to znaczy to jest proste do realizacji, ale nie jest proste do jakby używania przez człowieka, ponieważ mamy coś, co się nazywa Midas Touch problem klikania. My jesteśmy przyzwyczajeni, że oko to jest nasze urządzenie wejściowe, to znaczy pobieramy dane z oka, a potem na podstawie tych danych coś robimy, a tutaj się okazuje, że nagle wzrok staje się urządzeniem wyjściowym. Jak ja na coś popatrzę, to klikam, nie? Czyli ten Midas Touch, tak? Midas, jak pamiętacie, co dotknął, zmieniało się w złoto. A w przypadku takiego urządzenia eye trackera pracującego jako myszka, na co się popatrzę, na to klikam. No, nie jest to zbyt wygodne. Więc tutaj różne sposoby, różne kombinacje trzeba wykonywać, żeby to wyglądało, żeby to dało się używać, ale są na to sposoby. No i tutaj, gdybyśmy mieli okazję się spotkać osobiście, mam nadzieję, że uda się to w przyszłym roku, to byście mogli zobaczyć gry, które są grami sterowanymi okiem. To jest, no, mamy tych gier trochę i taki salon gier mieliśmy zamiar tutaj podczas Nocy Naukowców przygotować, no ale jak wiadomo się nie udało. No ale proste rzeczy jak przewijanie obrazu, dostosowanie rozdzielczości, to jest szczególnie teraz używane w tych systemach wirtualnej rzeczywistości. Jeśli system wie, na co się w danym momencie osoba patrzy, to rozmazuje całą resztę. To pozwala na tak trochę zaoszczędzenie mocy procesorów graficznych, a przy okazji może trochę nawet na większą realność sceny. No, częste zastosowanie, jeśli już mówimy o grach, to jest obserwacja, na co patrzą zawodowi gracze, na przykład gracze grający w LoL'a, na co się patrzą, w którym momencie, na tej podstawie nowicjusze się uczą. No, tutaj parę przykładów tych gier, które no niestety nie będzie można zagrać w tym roku, ale być może w przyszłym. Łapacz bomb, tutaj sterujemy wzrokiem tym konikiem, który ma wyłapywać bomby. No, gra w szachy, tutaj patrzymy się na figurę, przesuwamy figurę wzrokiem.
Kolejny taki klasyczny przykład strzelania, czyli jak popatrzę na jakąś głowę, to ją odstrzeliwuję i są dobre i złe głowy, czyli te, które mam odstrzeliwać, te, które nie mam odstrzeliwać. Także takie gry można robić i one, myślę, będą się stawać coraz bardziej popularne, bo mogą one nawet używać zwykłych kamer, chociaż zwykle używają dedykowanych eye trackerów. Czyli podsumowując, analiza oka jest bardzo ciekawym polem do badań. Ma wiele zastosowań praktycznych, takich jak marketing. No nie mówiłem o medycynie, nie mówiłem o symulacjach, ale to też są oczywiście bardzo ciekawe rzeczy. No, wzrok jest najważniejszym urządzeniem wejściowym człowieka, to warto zapamiętać, ale może się też stać urządzeniem wyjściowym, na przykład do jakiegoś sterowania. Tak więc warto ruch oka badać. No jak widać, nie tylko na zwierzętach się bada ruch oka, znaczy nie tylko na ludziach się bada ruch oka, także czasem na zwierzętach. No, dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku na Nocy Naukowej.